okazało się, że wszystkie moje dotychczasowe takie umiejętności i doświadczenie, jakie mam, pięknie to się wszystko składa, a AI to dopełnia. Już teraz przychodzą mi konkretne pomysły i już sobie tam rozrysowuję różne pewne takie usprawnienia i automatyzację i wykorzystanie sztucznej inteligencji w mojej obecnej pracy. Kończę kurs i jestem wyposażona w pewną wiedzę. Nawet jeśli sama nie umiem niektórych rzeczy zrobić, bo wiadomo, że nie umiem, to wiem przynajmniej jak zbriefować zewnętrznego jakiegoś dostawcę, albo przynajmniej chociaż jak z nim rozmawiać i na co zwracać uwagę. Więc to się zadziało jakby od razu i z tego jakby czerpię, mogę powiedzieć już teraz, bo jestem w trakcie właśnie takich spotkań. Mam takie poczucie, że czy to poprzez rozmowy ze znajomymi, czy być może jakieś kolejne moje wyzwania biznesowe, być może spowodują, że gdzieś po drodze również zahaczę o taki bardziej ludzki kawałek, typu, nie wiem, medycyna na przykład. Przychodzi mi to do głowy, bo pomyślałam sobie a propos naszych obecnych lekarzy, że taka wizyta obecna polega na tym, że lekarz 3/4 wizyty spędza patrząc w monitor, a nie w oczy pacjenta. I być może właśnie jest to przestrzeń do wykorzystania sztucznej inteligencji, żeby odciążyć lekarza z takich najbardziej biurokratycznych i takich nieciekawych czynności, które można by było w bardzo prosty sposób, dzięki prostym narzędziom AI, już teraz tak naprawdę zdjąć z niego to, a żeby on tą swoją atencję mógł przełożyć na kontakt z pacjentem. Dosyć też sporo myślę o tym, o tej warstwie etyce, bo też sporo na kursie o tym mówimy. Przede wszystkim nie szkodzić i to jest tak jakoś tak dosyć mocno mi to utkwiło w głowie i myślę sobie, że jak będę cały czas pamiętać o tym, że technologia musi przede wszystkim służyć człowiekowi, a nie odwrotnie, to nie zbłądzę w swojej drodze zawodowej i będę umiała korzystać z tej ścieżki i wykorzystać sztuczną inteligencję w dobrym celu po prostu. Na początku kursu mieliśmy takie zadanie domowe i w sumie bardzo cenne, żeby móc porozmawiać z naszymi znajomymi, współpracownikami, rodziną o pewnych obawach, jakie mają ze sztuczną inteligencją. I rzeczywiście w trakcie tego ćwiczenia okazało się, że dużo nawet bliskich mi osób ma dużo obaw i myślę, że jakby podczas tego kursu ta wiedza, którą zdobyłam, pozwoli mi przede wszystkim na taką bardzo konstruktywną rozmowę z tymi osobami i na takie oswajanie jakby tych ich lęków i ich obaw. Zresztą sama też miałam jakby sporo takich gdzieś tam, może nie obaw, ale jakichś tam znaków zapytania. Więc myślę, że to jest dla mnie też ogromna wartość i też to też będzie zmieniało jakby moją perspektywę na sztuczną inteligencję, no bo prawda jest taka, że jak boimy się czegoś, to przede wszystkim to coś trzeba poznać i nagle się okazuje, że to nie jest wcale takie straszne, jak myśleliśmy. Więc myślę, że tutaj ten aspekt takiego rozwiewania obaw i pewnej niechęci, która w ogóle jest ludzie w ogóle nie lubią zmian. I myślę, że to też jest dla nas jako menedżerów kolejny dowód na to, że co z tego, że wymyślimy sobie piękne, fajne rozwiązanie z użyciem sztucznej inteligencji, jak nie przygotujemy do tego ludzi wokół, to po prostu to się nie uda. I to też myślę jest bardzo ważne, że to wybrzmiało podczas kursu, że to jest też nasza robota, żeby oswoić lęki, powiedzieć, po co my to robimy tak naprawdę, a nie wjeżdżać z jakimś super nowoczesnym rozwiązaniem i powiedzieć, dobrze, no to my teraz będziemy robić to inaczej. Tylko rzeczywiście ta praca w małych podgrupach, kiedy to ludzie wymyślają nawet, co mogliby sobie usprawnić, a my tylko im dowozimy narzędzie, które im pomoże to zrealizować, no to myślę, że to właśnie też jakby zmieniło moje podejście i myślenie o sztucznej inteligencji. Czyli narzędzie bardzo smartne, z którego chyba już jakby coraz lepiej po prostu będę umiała korzystać. No i co, tak naprawdę takie wrotki, właściwie rolki, nie? Które mogę jako menedżerka ubrać, ten mój rower elektryczny, który mogę w sumie odpalić i do plecaka wrzucić kolejną fajną rzecz, no, z której po prostu właściwie już i tak na co dzień korzystam. Także cieszę się na to i kurs na pewno to wszystko poukładał w głowie.
Podoba mi się kilka rzeczy. Ogólnie sam kurs uważam i oceniam bardzo wysoko, jeśli chodzi o jakość zarówno samych wykładów, materiałów, obsługi naszej tej platformy, gdzie możemy się kontaktować zarówno z naszymi prowadzącymi, jak i między sobą. Natomiast przede wszystkim wynoszę z tego kursu po pierwsze praktyczną wiedzę. I to jest dla mnie szalenie ważne, że to nie jest kolejny kurs, który robię, który mam takie poczucie, że mam znowu dużo wiedzy, a niekoniecznie umiem to wykorzystać w swojej pracy. Więc tutaj wychodzę z takim poczuciem, że poznałam i usystematyzowałam sobie wiedzę na temat narzędzi AI. Poukładało mi się to w głowie, wiem jak z tego korzystać i myślę, że to jest dla mnie taka największa wartość, to co mi się podoba jakby w kursie. Podoba mi się też to, że łapiemy różne perspektywy i prowadzący często o tym mówią zarówno w kontekście etyki, ale też różne perspektywy na pewne rozwiązania, że nie ma jednego dobrego rozwiązania i wy nie mówicie nam, co dokładnie musimy zrobić w danej sytuacji, tylko zostawiacie nam wybór jako właśnie menedżerom, którzy w sumie wiedzą o organizacji najwięcej. A to my jako menedżerowie musimy wiedzieć tak naprawdę, które narzędzie, który sznurek pociągnąć i z czego skorzystać, co z koszyka wyjąć, żeby się udało i żeby nasz klient albo użytkownik był zadowolony, albo czasami nawet klient wewnętrzny, żeby też był pracownik zadowolony. Więc myślę, że tak, że tutaj podoba mi się właśnie to, że to jest takie ustrukturyzowane, bardzo wysokiej jakości i no ja tym bardziej jako osoba, która zajmuje się na co dzień customer care, nie ukrywam, że jestem bardzo wymagająca, jeśli chodzi, jako klientka po prostu, jeśli chodzi o korzystanie z różnych usług. A tutaj rzeczywiście mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że skradliście moje serce i no 10 na 10. Przez wiele lat podróżowałam z plecakiem. Były to dalekie trekkingowe podróże i to było moje hobby. Natomiast po 25 latach mieszkania w Warszawie i pracowania w Warszawie przeniosłam się na Warmię i Mazury do Iławy. No i też zmieniło się hobby w związku z tym. Mieszkam nad Jeziorakiem, także ja odpoczywam i moje hobby aktualnie jest bardzo mocno związane z naturą. Sama uprawiam na przykład ekologiczne pomidorki, zajmuję się ogrodem, uwielbiam to. Przez to, że naprawdę mieszkam bardzo blisko jeziora, 100 metrów od jeziora, to mam swoją żaglóweczkę, swój kajak, rower elektryczny, psa, z którym spaceruję, więc staram się wyciskać z tej Iławy jak najwięcej. Rzeczywiście to jest dla mnie taki niesamowity reset. No i duża zmiana w moim życiu, bo do tej pory właśnie to hobby było trochę inne. Dużo też czytam, uwielbiam w ogóle jakieś takie nowinki technologiczne, także dużo też tam śledzę różnych rzeczy. Nazywam się Monika Banacka, pracuję obecnie w takim nowym fintechowym startupie, który wchodzi dopiero na rynek. Zajmuję się customer care and i właściwie marketingiem, trochę też UX designem, jak to w startupie.